Mówią, że pojawiłam się nago przed Cezarem, najpotężniejszym człowiekiem na świecie. W Rzymie nazywano mnie królewską dziwką. Tak, spałam z 2 cesarzami. Jednego potrzebowałam, drugiego kochałam. Trzeci chciał podbić mój kraj, ale mnie nie zdobył. Kobiety, które tworzyły historię. Kleopatra. 48 rok przed Chrystusem. Byłam królową Egiptu w niepewnych czasach. Mój brat wypędził mnie z Aleksandrii. Przypłynął tam Juliusz Cezar ze swoją armią. Chciał zyskać wpływy w Egipcie. Mój brat walczył więc nie tylko ze mną, ale i z Rzymianami. Mogłam zginąć. Potrzebowałam sojusznika i tylko Cezar był na tyle potężny. Musiałam się do niego zwrócić. Stać, co to jest? Figi, daktyle, winogrona. A to? Jedwabna pościel dla cesarza. Dobrze, wchodźcie. Wkradłam się do własnego pałacu, gdzie rozgościł się Cezar. Chciał negocjować ze mną i z moim bratem. Będąc pierwsza, mogłam sporo ugrać. Strażnik. Jak zdobyć takiego mężczyznę? Wszelkim sposobem. Idźcie. To był ważny moment. Mój los był w jego rękach. Blokujemy port. Chodziło o przyszłość. Miałam zjednać sobie wielkiego zdobywcę. Witaj, Cezarze. O co chodzi? Mój brat blokuje twoje armię. Grozi ci wojna. Chcesz opuścić Aleksandrię żywy? Moje legiony nadchodzą. Myślisz, że dotrą na czas? Po to przyszłaś? Przecież mamy umowę. Mój ojciec zapłacił ci fortunę za ochronę, a Senat orzekł mnie królową. Twój ojciec nie żyje, a ty jesteś słaba. Ale jestem królową Egiptu, ale nie Aleksandrii. Moja armia nadchodzi. Staniemy razem albo... Nie rozumiesz? Twoją głowę wyślą do Rzymu, co ucieszy twoich wrogów w Senacie. Pomyśl jeszcze. Zobaczymy. Legiony Cezara przybyły na czas i stłumiły powstanie przeciwko Rzymowi. Podoba ci się tu?
Tak, teraz to moje miasto. Myślisz, że Senat odda ci też Egipt? Jestem zwycięzcą, a ty łupem. Nieprawda. A co z naszym sojuszem? Może by go odnowić. Jego legioniści krzyczą, że żadna kobieta mu nie odmówi. Słyszałam też o mężczyznach. Przybył i podbił. Nie on, ja. To już pewne. Egipt nie będzie prowincją Rzymu. Pozostaniemy wolni. Czego chcieć więcej? Co dalej? Jaka to relacja? Słyszałam, że ma bezpłodną żonę i brak następcy. Byłam dziedziczką kultury 3000 lat. Rzym nam zazdrościł. Potrzebował pełnego spichlerza, aby wykarmić swoje legiony i podnieść morale. Kto inny mógł mu to dać? A olej z Karnaku? Jedzie 500 amfor, plus 50 bel lnu step, 1000 mieczy i włóczni z Heliopolis i 200 sztuk złota z Nubii. Potrzebujemy 300 podarków. A ile mamy buszli pszenicy? 200 000. 400. Ale królowo zbiory były słabe. Lud głoduje. Chodzi o pokój z Cezarem. Chcesz tu rzymskich urzędników? Spodziewałam się pierwszego dziecka, mojego zabezpieczenia. Ale co to oznaczało dla nas i dla Rzymu? Silni wrogowie Cezara tylko czekali, aż popełni błąd. Proszę. Dla króla. W Rzymie zabija się królów. Uczynili Egipt wielkim. Zbyt wielu idiotów w Rzymie wciąż wierzy w republikę. Czemu więc się wahasz? Wreszcie zabrał nas do Rzymu. Czczono go jak króla. Tylko Senat się go bał i go nienawidził. Mieszkaliśmy po drugiej stronie Tybru, jako że Cezar był żonaty. Ale wszyscy wiedzieli, że byłam jego kochanką. A Ptolemeusz synem. Nazywano mnie królewską dziwką, a naszego syna bękartem.
Byliśmy jednak atrakcją. Kiedy ich zapraszałam do willi Cezara, przychodzili wszyscy. Jest interesująca i ma wiele talentów. On jest starszy o 31 lat, ci mężczyźni. Idzie. Nie znałam wszystkich plotek. Myślisz, że chce być królem Aleksandrii? Aleksandrii? W Rzymie? Powinien uważać. Mówią, że chce znieść republikę. Cyceron, jak miło. To zaszczyt pani. Czy to nie ty ogłosiłeś, że królów należy niszczyć? Jesteśmy Rzymianami, nie Persami czy Grekami. Dla nas autokracja to brak wolności. Jest niedopuszczalna. Ale szanujemy władców wschodu, a szczególnie ciebie, królowo. Co w tym złego? Waszą republikę niszczy wojna domowa i szerzy się korupcja. Zasługujecie na władcę, który przyniesie pokój, jak na przykład Aleksander Wielki. Ale poczytam o republice. Cyceron nas nie znosił. Witam, senatorze. Najmodniejsza fryzura w Rzymie? Cezar nie przyszedł. Nie chciał skandalu. Cyceron miał rację. Cezar to tyran, a ona grozi republice. Czas się go pozbyć. Mamy zgodę. A miejsce? Tam, gdzie on morduje republikę. W Senacie. Rok 44 przed Chrystusem. Zabito go w Idy Marcowe. Był dla nich zbyt potężny. Ale miał też przyjaciół. Czemu tam poszedł? Nie uważał. Czemu ryzykował naszą przyszłość? Mamo, nie mogę spać. Chodź do mnie. Przyjaciel Cezara, Antoniusz, przemawiał. Bohater, ojciec tej ziemi, nie żyje. Pobił Galów i Teutonów. Nasze statki pływały po Rodanie, Mozeli i Renie.
Podbił kraje, o których wcześniej nie słyszeliśmy, a Pont w jeden dzień. Przywiózł bogactwa z Egiptu. Nie był tam dla własnej przyjemności. Teraz nie żyje. Został zamordowany w samym środku Rzymu. Czas uciekać, nadchodzi wojna. Leżysz powalony sztyletami. Twoja toga oblana krwią. Zamordowano cię. Precz z mordercami. Precz z mordercami. Cezar dzielił Rzym nawet po śmierci. Musieliśmy wracać do Egiptu. Nasz los zależał od jego następcy, Oktawiana. Pomszczę go. Możemy działać razem. I Marka Antoniusza, jego znajomego. Ruszyć osobno i wygrać razem, dzieląc imperium. Dla mnie Zachód i Włochy. Dla ciebie Grecja, Azja. I Egipt. Tu będzie granica. Chcę 30 000 legionistów. 30? Nie mam tam więcej niż 20 000. A marynarka? Przybędzie. Zgoda. Egipt i Rzym potrzebowały sojuszu. Czy Marek Antoniusz potraktuje mnie jak konkurencję? Czy uzna mnie za królową? Antoniusz posyłał po mnie kilka razy. Kazałam mu czekać. Tylko ona nie przybyła złożyć mi hołdu. Więc ją odwiedzisz. Nie inaczej. Muszę schudnąć. Co wiemy? Jest żonaty. Ona wysyła mu legiony i prowadzi kampanię. To jest miłość. Jest niewykształcony. Lubi ordynarne dowcipy i chodzi po najgorszych spelunach. Nie znają go jako generała. Podobno słucha też filozofów. Ale czy rozumie? Jest pijakiem i kobieciarzem. Nazywają go Dionizosem. Spał z kilkoma królowymi. Nieważne, chodźmy.
Wykorzystała go. Pamiętaj, bądź ostrożny. Zobaczymy. Byłam Izydą, boginią miłości. Nasza tradycja. Ja baw się. Cezar miał ratować mój byt. W Antoniuszu się zakochałam. Bez pamięci. Jako że musiał walczyć na wschodzie, nie widzieliśmy się przez 3 lata. Łączyły nas bliźnięta. Aleksander Helios i Kleopatra Selena. Kiedy jego żona zmarła, miałam nadzieję. Pani ożenił się z siostrą swego wroga Oktawiana. Precz. Rok 34 przed Chrystusem. Antoniusz nie mógł nas zostawić. Potrzebował Egiptu do swoich planów i kochał naszą kulturę. Tylko ja go tak gościłam. Wrócił do Aleksandrii jako zdobywca. Żeby marnować łupy na orientalne panny. Ona finansuje jego wojny. Kto wie, co by było bez niej. Do tego świętuje w Aleksandrii. Senat będzie wściekły. Rzymianie też. Pewnie odda ziemię tym bękartom. Wstyd.
Kompletny. To już nie Rzymianin. Jeszcze zrobi tu stolicę. Oktawian to załatwi. Kochasz ją? Ciebie. Nie wierzę. Uznałem nasze dzieci. A ja? Rozwiedź się. Nie mogę. Czy nie chcesz? Czy Cezar się rozwiódł? Pytam ciebie. Ona jest Rzymianką. I? To siostra Oktawiana gwarantuje mój sojusz. Tchórz. Rozwód to wojna. Chcesz tego? Nie chciałam. Ale konflikt między Antoniuszem a Oktawianem przyniósł podziały. To zdrada. Obiecałeś mi flotę przeciwko Partom, a dostałem kilka statków. To wspólny wróg. Przysłałeś za mało legionistów. Nie mogłem więcej. Rzymianie nie chcą ginąć dla egipskiej królowej. Co cię zmieniło? Jesteś zazdrosny? Oddałem ci siostrę, a ty ją zdradzasz. Nie masz kochanek? Nie sypiasz z Lucią, Anną, Walerią? Czy nieważne, kogo kochasz? To Rzymianki, nie prostytutki. Czy ona cię kompletnie omamiła? Podzieliliśmy imperium, a ty sprzedajesz cały wschód? Z Rzymian robisz eunuchów, a z siebie niewolnika. Pisać to? Co do słowa. Oktawian niszczył nawet miłość. Ale Antoniusz po rozwodzie wrócił do mnie. To dla Oktawiana oznaczało wojnę. Egipt i jego ludność działały przeciwko Rzymowi. Senat i Rzymianie jednogłośnie chcą wojny przeciwko Egiptowi. I tak też się stanie. Dlatego niniejszym wypowiadam wojnę temu krajowi i jego mieszkańcom.
Rok 31 przed Chrystusem w greckim Akcjum. Oktawian odciął dostawy dla naszej armii. Gra na czas. Nie chce walczyć. Musimy działać. Żołnierze głodują i chorują. Codziennie odchodzą do niego. Nie wytrzymamy tego dłużej. Jesteśmy w potrzasku. Zawsze jest wyjście. Nie sądzę. Kobieta wśród generałów to zły pomysł. Wróćmy lądem do Aten i przegrupujmy. A statki zostaną spalone. Nie ma lepszych niż egipskie. Wystarczy orientalnych pomysłów. Dość. Na morzu nie mamy szans. Chyba że połączymy floty. Zniszczymy wszystko na drodze i podzielimy ich. Otoczą statki i na nie wejdą. Pytaliście rybaków o prądy? Ja tak. Przy wietrze w południe się przebijemy. Kobiecie tak, ale legionistom nie wypada tak uciekać. Musimy trzymać honor w bitwie. Tu nie chodzi o honor. Nie słuchaj jej. Walczysz dla niej czy dla Rzymu? Kompromitujesz nas. Cisza. To lepszy plan. Przedrzemy się. Było jak przewidziałam. Popłynęliśmy z wiatrem. Przebili się. Wzięli legiony i skrzynie. A więc uciekła? A Antoniusz? Uciekł z Kleopatrą. Oni nie uciekli. Ocalili wszystko. Stracił kilka legionów. Nie utrzyma się. Dość. Ta żmija jest gorsza od niego. Ogłoście w Rzymie, że wygraliśmy. Rok 31 przed Chrystusem. Popłynęliśmy do Aleksandrii. Wszystkie. Wszystkie legiony. Co? Są u Oktawiana. Myślą, że wygrał.
O czym myślisz? Nigdy nie był taki. Załamał się. Powiedz. Mów. To koniec. Oktawian cię upokorzy. Zabierze nam dzieci. Zrób coś. Wyzwę go na pojedynek. To była desperacja. Chodziło o honor. Lecz po co Oktawianowi walka? Kiedy? Odmawia i... Co? Mówi, że i tak umrzesz. Nadzieja umarła. Oktawian chciał go zabić. Co jest? Może okaże łaskę i ocali dzieci. Rok 30 przed Chrystusem. Musiałam działać. Apollodorus. Powiedz Antoniuszowi, że nie ma nadziei. Że odebrałam sobie życie. On się zabije. Oktawian chce go żywego. Ocali swój honor. Powiedzcie, że go kocham i poczekam w zaświatach. Idźcie już. Śmierć nic tu nie da, nic nie osiągniecie. Kleopatra nie żyje. Będzie czekać w zaświatach. Żyliśmy z honorem. Tak też umarliśmy.
Skończyłeś listę? Mówi, że złoto nie jest jej, a świątyni. Oktawian miał twarz dziecka, ale był bezlitosny. Oddaj skarbiec i pomyślimy. Cezar orzekł nas aliantami, a Cezarion jest jego synem. Masz to na piśmie? Zapomniałaś o wojnie? Nie ja zaczęłam. Wrócisz do Rzymu. Jako łup? Jako Kleopatra. A dzieci? Cezarion podobno wyjechał. Znajdę go. Kochany, który odszedłeś w ciszę. Przyjdę. W pokoju. Sierpień, rok 30 przed Chrystusem. Olympus, masz ją? Godna królowej i bogini. Tu? Tutaj, przy żyle. Będzie szybko? Może długo. I boleśnie. Nie boję się bólu, ale nie mamy czasu. Oktawian chce mnie w Rzymie w łańcuchach. To musi być szybkie. Może cykuta, wilcze ziele i opium na ból. Ogłoście wszędzie, że śmiertelnie ukąsiła mnie kobra. Śmierć godna królowej. Oktawian może mieć Egipt, ale nie mnie. Spotkamy się z Ozyrysem. Będziemy żyć wiecznie. Cezariona zabito z rozkazu Oktawiana. Pozostali synowie zaginęli bez śladu. Córka wyszła za króla Mauretanii.
Władza na Nilu była niezależna przez 3 tysiąclecia. W roku 30 przed Chrystusem Egipt został prowincją Rzymu. Tekst polski Renata Gospodarczyk. Czytała Agnieszka Postrzygacz.